Was serdecznie. W tym wideoblogu przedstawię Wam pokrótce teorie dotyczące rodzajów naszego DNA i jak ja nazywam ten proces uzdrawianiem od góry. Oprzemy się również na badaniach naukowych, co mam nadzieję pozwoli Wam bardziej otworzyć umysły na zrozumienie procesów, które będą w Was zachodzić. Ponieważ tak jak pięknie opisał to dr Richard Bartlett, cuda dzieją się cały czas, ale czasem ich nie zauważamy, ponieważ nawykowo skupiamy się na wciąż tym samym, czyli na tym, co jest nam znane, co wiemy i w co świadomie wierzymy. Tymczasem cuda wydarzają się poza naszym normalnym postrzeganiem rzeczywistości. I jeśli chcesz doświadczać więcej cudów w swoim życiu, zacznij po prostu zauważać zmiany i nowości i na nich skupiać swoją uwagę, bo za Twoją uwagą podąża energia. Na końcu wideoblogu opowiem o naszych wspólnych doświadczeniach związanych z uzdrawianiem DNA i schodzeniem tych zmian od góry właśnie. Czasówkę do poszczególnych rozdziałów dzisiejszej pogadanki znajdziecie w opisie filmu oraz w komentarzu przypięty na górze jako pierwszy komentarz. Na początku posłużę się podziałem DNA według przekazów i wizji, które otrzymał Zbigniew Jan Popko, uzdrowiciel duchowy. Linki do kanałów Zbyszka znajdziecie w opisie tego filmu. Jest to tylko główna, podstawowa esencja jego wiedzy, dlatego zachęcam Was do zagłębienia się w ten temat w swoim zakresie, jeśli tak poczujecie. W ludzkim DNA ukryty jest mechanizm sterowania ludzkimi ciałami, powłokami dla wędrującej świadomości. Dla każdej z ludzkich powłok istnieją oddzielne szyfry, oddzielne nici DNA. Ciałem fizycznym steruje DNA fizyczne, duszą i ciałem egzystencjalnym DNA energetyczne, strukturą przestrzeni DNA przestrzenne, ciałem duchowym DNA duchowe itd. Każda z 12 powłok ma swoje sterowniki ukryte w odpowiednim łańcuchu DNA. Rodzaje DNA człowieka. DNA fizyczne odpowiednie jest tylko dla ciała fizycznego. DNA energetyczne plus eteryczne to plan struktury psychicznej i jej związków z energetyką innych ludzi. DNA energetyczne egzystencjalne to założenia warunkujące związki energetyczne z istotami i istnieniami, z którymi człowiek wchodzi w aktywne relacje. DNA duchowe jest w zakresie wzajemnych relacji i pasm integracyjnych. DNA przestrzeni duchowej pozwalające tworzyć wartości wspólne w oceanie Ducha Świętego, jak i z nich korzystać poprzez świadome aktywizowanie światła duchowego. DNA boskie to linia wewnętrznej drogi do swej jednostki powołaniowej. DNA całości to zasady budowy materii, energii i ducha, pozwalające na doświadczanie wszystkiego, co poczętym zostało w rytmie wszelkich harmonii. Jeśli starasz się być lepszym, Twoje DNA staje się doskonalsze. To, co złe, niszczy DNA, to, co dobre, je odtwarza. Zapis tej walki, wynik tych zmagań z samym sobą, to prawda o nas. Jest zarejestrowana w macierzy. Im wyżej się budzimy, im jesteśmy doskonalsi, tym bardziej mamy dostęp do doskonalszego DNA. Wejście do góry jest przez nasze DNA. Pracując nad sobą i wznosząc się na poziom nadduszy, udoskonalamy nasze DNA fizyczne. Moc istoty ludzkiej zależy od uruchomienia DNA. Samo obudzenie DNA daje wzrost mocy. Jeśli wzrastamy, ustawienia w DNA się zmieniają. Te zmiany zapisywane są jako wzorce, ale potrzeba na to czasu. Związane jest to z utrzymaniem w sobie zmian. Gdy powstają zmiany w DNA, staje się to wartością stałą. Jak DNA się zmienia, bywa to bolesne fizycznie. Utwardzanie poziomów DNA. Odciąć się od świata zewnętrznego, ale wewnątrz siebie. Nie ulegać negatywnym emocjom, nie tracić harmonii. W czasie utwardzania nie można spaść poniżej poziomu, który chcemy zapisać, na dłużej niż 11 minut. Modyfikacja DNA podczas przemiany może być bolesna. Mogą wystąpić bóle głowy, osłabienia i dramatyczny nawrót chorób, nerwowość. To wszystko mija do kilku godzin lub dni, ale potrafi niezorientowaną osobę wprowadzić w stres i wywołać stan zaburzeń energetycznych. Wymiana DNA jest to powinowactwo fizyczne, energetyczne, egzystencjalne, duchowe. Gdy ludzie się na siebie otwierają, następuje wymiana DNA.
zachodzi wszędzie tam, gdzie zbiorą się ludzie otwarci na wzajemną akceptację. To informacja, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Wtedy się tym DNA wzajemnie wymieniamy, uzupełniamy. DNA fizyczne jest degradowane ustawicznie. Jest ku temu pierwsza pomoc, żywa woda. Działa odkażająco, potrafi na pewnym poziomie przebudować DNA, ale też dodać nowych wartości ponad te, z jakimi się człowiek rodzi. Jeżeli człowiek budzi się w przestrzeniach duchowych, ma dostęp do czystego DNA, a ono ma zapis naszego wewnętrznego i pozawewnętrznego, który tworzyliśmy, którym byliśmy. Dotyczy to wszystkich wcieleń na Ziemi. My jesteśmy echem dawnej naszej świetności. Musimy cały czas być obudzonym energetycznie, duchowo, przyzwyczaić się do tych stanów i z nich nie wypadać na dłuższą chwilę, bo wówczas stajemy się aktywnymi tylko na poziomie fizycznym. Mamy już mechanizm, dzięki któremu możemy naprawić DNA fizyczne, odszukać to, co nas kiedyś stanowiło, pierwotny kod DNA, czyli świadome ja. Z poprzedniego filmu zatytułowanego Jesteśmy światłem, jeśli nie oglądaliście jeszcze, to zapraszam, dowiedzieliśmy się, czym jest DNA i jak świadomość naukowców ewoluowała podczas kolejnych badań nad ludzkim istnieniem. Przedstawię teraz kolejne badania, które pomogą Wam zrozumieć i scalić dotychczasową wiedzę i da Wam to narzędzie do tworzenia Waszej rzeczywistości. Jedyne, co powinniście zrobić, co możecie zrobić, to otworzyć Wasze umysły i serca przy okazji. Ponieważ otwarcie umysłu na przetwarzanie informacji, których prawdopodobnie wcześniej nie braliście nawet pod uwagę, to jest klucz wszystkiego. Ufając, uczysz się otwierać na rozwiązania. Wybierając ufność i działanie w oparciu o nią, uzyskujesz dostęp do szerszego pola potencjału. Jedyne, co musisz zrobić, to być uważny. Zauważyć to, co zauważasz i otworzyć się na wszystko, cokolwiek się pojawia. Pozwalasz wtedy łasce wkroczyć do Twojego życia, a dzięki temu możesz zwalczyć przeciwności, z którymi się borykasz, nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach. Greg Braden głosi śmiałe teorie oparte na mocy intencji. Twierdzi, że emocje wpływają na DNA i że tym samym można się samemu za ich pomocą wyleczyć. Podpiera się przeróżnymi badaniami. Jedno z nich przeprowadził rosyjski naukowiec Władimir Poponin. Eksperyment Poponina polegał na stworzeniu próżni w szklanej tubie. W rzeczywistości nigdy nie ma całkowitej próżni. Ale Poponin chciał przeanalizować zachowanie fotonów, czyli cząsteczek światła w tej tubie. Na początku fotony były rozproszone. Następnie naukowiec wprowadził próbki ludzkiego DNA, a wówczas fotony zebrały się wokół nich. W teorii oznacza to, że DNA wpływa na materię. W innym eksperymencie o charakterze już bardziej militarnym zebrano próbki białych krwinek i umieszczono w przestrzeni, gdzie możliwe było badanie zmian elektrycznych. W pokoju obok znajdował się dawca, któremu pokazywano nagranie przedstawiające przemoc. Braden wskazuje na to, że reakcje dawcy i zmiany, które następowały w obrębie białych krwinek w tych próbkach, wykazywały pewną zależność, czyli że uczucia osoby, która znajdowała się w pokoju obok, przekładały się na próbkę biologiczną. Oznaczałoby to, że żywe komórki rozpoznają się wzajemnie na odległość. W trzecim eksperymencie pobrano 28 próbek ludzkiego łożyska, które umieszczono w pojemnikach rozpoznających ich ładunki elektryczne. Przy każdej z próbek znajdowała się osoba poddająca się medytacji, intensywnie skoncentrowana na konkretnym, pozytywnym lub negatywnym uczuciu. I według Bradena DNA rozszerza się, gdy człowiek doświadcza konstruktywnych emocji, a kurczy, gdy emocje są negatywne. Eksperymenty te miały za zadanie udowodnić, że uczucia zmieniają materię. Przekładając tę tezę na praktykę, Greg Braden postuluje leczenie się za pomocą pozytywnych myśli i emocji.
Z kolei wspomniany już przed chwilą przeze mnie dr Richard Bartlett stworzył tak zwaną matrycę energetyczną, czyli metodę modelowania rzeczywistości, inaczej dwupunkt. Matryca energetyczna jest kompletnym systemem uzdrawiania, modelowania rzeczywistości i transformacji, tak mówi dr Bartlett. Jest odczuwalnym zjawiskiem zasilanym przez intencje, które przynosi fizyczne, namacalne efekty. Metoda jest dostępna dla każdego. Nie potrzeba żadnych specjalnych talentów, każdy może się jej nauczyć i niezależnie od zasobu doświadczeń dokonywać zmian bez czekania i bez marnowania energii. Matryca energetyczna to narzędzie, które przy pomocy światła, siły skupionej intencji i radości może mieć wpływ na zmiany życiowe. Może służyć do leczenia, przekształcać i tworzyć nowe możliwości, stwarzać pożądane okoliczności, a także transformować przekonania i strukturę rzeczywistości. Ten nowy paradygmat daje natychmiastowy dostęp do nowych stanów świadomości, które pozwalają na interakcję i przekształcanie świata materialnego, a także na transformację urazów, zranień i wzorców emocjonalnych. Według współczesnych fizyków całą rzeczywistość można opisać jako drgania i wzory falowe. Wszystko jest światłem i informacją. Biologiczne pola informacyjne tworzą aktywną, rezonującą matrycę. I sama matryca i jej wewnętrzne połączenia zapewniają ciągłą, szybką i spójną komunikację w całym organizmie. Drgania i przebiegi w tej macierzy mogą być zmieniane, co oznacza, że każdy może zmienić obecną rzeczywistość, taką jak na przykład wzorzec szkody, czy też jakiegoś zatrzymania sytuacji w organizmie lub na poziomie emocji i wprowadzić jedną z wielu innych nowych możliwości, które są bardziej użyteczne. Choroba może być określona jako zakłócenie, zatrzymanie lub zniekształcenie powstałe w naszej matrycy na poziomie pól informacyjnych. Urazy fizyczne i emocjonalne zaburzają komunikację na poziomie komórkowym. Matryca energetyczna przywraca tutaj przepływ informacji biologicznej, dzięki czemu organizm może lepiej reagować na bodźce w swoich środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Im bardziej ufasz, tym większa fala, tym większe doświadczenie transformacji. Wystarczy przypomnieć sobie, że energia i materia składa się z fal. Dzięki sile skupionej intencji wejść w rzeczywistość, zakodować i nadrukować na niej wyobrażenie czystej świadomości w taki sposób, że staje się obserwowanym efektem końcowym. Tworzysz w ten sposób odmienny stan, inną rzeczywistość, która pobudza i daje nowe życie, narodzone z aktywnej wyobraźni. A wszystko to może wydarzyć się teraz. Kluczem jest fakt, że wyobraźnia, kreacja wyobraźni jest siłą. Możesz więc doświadczyć czegoś magicznego, co raz za razem jest mierzalne. Matryca energetyczna umożliwia dostęp do źródła ogromnej mocy ograniczonej tylko poprzez wyobraźnię, którą można wykorzystać do pracy nad sobą, pomagając swoim dzieciom lub bliskim, czy też wszystkim innym czującym, żywym istotom. Także jak widzicie, wszystkie te metody przytoczone w tym filmie, jak i w poprzednim filmie zatytułowanym Jesteśmy światłem, łączy kilka wspólnych punktów, jak osiąganie poziomu czystej świadomości oraz najwyższych uczuć, aby dokonać zmian, odpuszczenie oraz zaufanie. A teraz opowiem trochę o praktyce, o tym, jak zupełnie nieświadomie zastosowałam to wszystko, o czym usłyszeliście przed chwilą, a później dopiero znalazłam na to potwierdzenia naukowe. Może moja praktyka pomoże Wam znaleźć odpowiednią metodę, odpowiednią technikę również dla Was. Od początku mojego przebudzenia, od początku mojego rozwoju towarzyszyła mi medytacja.
To jest moja główna siła i motor moich zmian, ponieważ pozwalała mi wejść naprawdę w głębokie stany czystej świadomości i wchodzić też bardzo wysoko, gdzie otrzymywałam wizje i przekazy, które pozwalały mi na rozwój, pokazywały dalszą drogę lub przynosiły wyjaśnienie. Mam też tam taką swoją platformę, która jest czymś w rodzaju olbrzymiej sali, pokoju mojego domu, tam na górze, i tam najczęściej wchodzę podczas medytacji. I to właśnie w tym miejscu pozostawiam swoją intencję przemiany samej siebie, jakichś cech, które pragnę przemienić. Na przykład zostawiam intencję kocham siebie. Jestem następnie w odpuszczeniu, czyli nie dzieje się kompletnie nic we mnie. Jestem jakby w takim zawieszeniu, w takiej czarnej dziurze, a następnie wychodzę z medytacji. I w świecie rzeczywistym nie staram się nic robić na siłę, tylko pozwalam, aby pojawiły się w moim życiu znaki, które przeprowadzą mnie przez ten proces. Dają one naszemu ludzkiemu umysłowi większe zrozumienie tego, co zachodzi. Następnie pozwalam, aby zaszły zmiany w ciele fizycznym. Czasami czułam się gorzej emocjonalnie, wracały jakieś lekcje, czasami ciągle spałam, a pamiętajcie proszę, że sen jest najlepszy, aby nowa energia pięknie się w Was zakotwiczyła, żeby zaszły w Was zmiany bez zakłóceń. Czasami również długo spychane gdzieś emocje uwalniały się z ciała pod postacią bólu w różnych jego partiach, na przykład kolana, związane z rodzicami, ale też z tym, że byłam uparta i nie potrafiłam ugiąć się przed kimś, albo ból dolnej części kręgosłupa jako uwolnienie się ze sztywności swoich przekonań, braku takiej elastyczności, ale też żalu do siebie, że nie postawiłam na swoim. To skomplikowane procesy uwalniające emocje ukryte w różnych zakamarkach ciałach, ale też na wszystkie te dolegliwości przyszło rozwiązanie. Wszechświat podpowiedział, jak sobie poradzić z bólem pleców na przykład, przez co trwało to zaledwie 2 miesiące, ale byłam też przede wszystkim uważna, świadoma tego, co przechodzę, oraz działałam zgodnie z zaleceniami i podpowiedziami najlepszych uzdrowicieli, tych z góry. Tak wygląda mój własny proces zmian DNA, czyli uzdrawiania siebie samej holistycznie poprzez intencję zastawioną tam na górze, zaufaniu, świadomości i uważności na siebie i na znaki wkoło. Ale to, co jest również ważne i wykorzystywane w procesie uzdrawiania, to oczyszczanie naszego ciała fizycznego z toksyn, ale również ciała energetycznego z tej brudnej energii, która nas obkleja każdego dnia. Do oczyszczenia ciała fizycznego z toksyn bardzo dobrze służą głodówki, które dadzą taki dobry start i czyste podłoże kolejnym etapom naszego odżywiania. Następnie odpowiedni dobór pokarmów, czyli takiego dobierania pokarmu, jakie nasze ciało potrzebuje, a nie jak mówią nam aktualne trendy żywieniowe. Oraz, a nawet przede wszystkim, ich rozświetlanie albo inaczej oczyszczanie wszystkiego, co spożywamy lub pijemy. O tym mówiłam więcej w filmie, który znajdziecie na kanale, a który podlinkuję oczywiście poniżej, ponieważ aby osiągnąć trwałe rezultaty, musicie wprowadzić kompleksowe, takie holistyczne działanie, czyli zadbać o swoje ciało, ale i o swojego ducha jednocześnie. Ponadto pomaga bardzo w tych wszystkich zmianach funkcjonowanie wśród osób o podobnych zainteresowaniach. I aż Cię prosi, aby w tym momencie powiedzieć o podobnym DNA. Dlatego też stworzyliśmy z moim mistrzem w aplikacji o bardzo takim przyjaznym interfejsie umożliwiającym swobodną i szybką komunikację w postaci gifów, filmików, obrazków, grupę dla osób, które pragną zmian w swoim życiu i temat rozwoju jest im bardzo bliski. Poprzez codzienne rozmowy, wymianę zdań, ale również przez kreatywną wymianę gifów na przykład, poprzez humor i radość stworzyliśmy własne niewielkie pole morficzne, albo inaczej można to nazwać polem potencjału właśnie,
które zasilane jest naszymi pozytywnymi myślami, uczuciami, naszą radością i naszą kreatywnością. I siła takiej grupy jest naprawdę wielka w procesie przemian i wzrastania, bo daje nie tylko olbrzymie wsparcie psychiczne, pobudza również kreatywność i intuicję, ale następuje też wymiana tego naszego DNA na poziomie energetycznym. Czyli tworzymy sobie naszą niewielką przestrzeń przepełnioną pozytywną energią, wzajemnym wsparciem, przez co przemiany w każdym z członków zachodzą szybciej i są trwalsze. Bo to, co jest najważniejsze i o tym trzeba pamiętać, to nie pozwolić starym nawykom wrócić do naszego życia, zapomnieć o nich, wymazać je, czyli spowodować zanik neuronów za nieodpowiedzialnych w naszym mózgu, a jest to proces, który może trwać nawet kilkadziesiąt dni. I tak jak pokazały badania naukowe, poprzez naszą intencję możemy również wpływać na zmianę DNA innych osób, poprawę zdrowia naszych bliskich czy poprawę relacji z naszym partnerem. Ale o tym, kochani, już w następnym wideoblogu. Dziękuję, że jesteś.